Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona Neo V z 2011 roku. No i tutaj spójrzcie, dość fajny telefonik, fajnie wykonany. Dość elegancko tutaj na bocznej ściankach. Bardzo fajnie to wszystko wygląda kolorystycznie. No i zobaczmy sobie tutaj na przedniej ściance mamy klawisze tutaj skrótowe. Cofania, drugi klawisz skrótowy i trzeci też tutaj skrótowy. Tu spójrzcie, dodaj tapety, motywy i inne tutaj ustawienia. U samej góry widzimy, znajduje się aparacik fotograficzny. W tym przypadku jest to aparat VGA 0,3 megapikselowy. Obok niego widzimy, tu jest zapewne czujnik światła, ale pewny nie jestem. Następnie otwór na nasz głośnik od rozmów. Tu jeszcze są dwa takie niby otwory, ale tak naprawdę to nie wiem, do czego one służą. Jeśli wiecie, to napiszcie. Na bocznej ściance widzimy klawisz tutaj włączania i wyłączania naszego telefoniku, dioda zapewne powiadomień, klawisze tutaj skrótowe ściszenia pogłaszania oraz spust aparatu z autofokusem. Na drugiej bocznej ścianie nie widzimy tak naprawdę nic. U samej góry znajduje się tutaj port ładowania, 3,5 jack. I co ciekawe, w tym modelu widzimy, znajduje się również tutaj u samej góry port HDMI. Tak on wygląda, HDMI. Na tylnej ścianie widzimy HD, tutaj napis Xperia, dioda poświetlenia naszego aparaciku oraz która służy również jako funkcja latarki i 5 megapikselowy aparacik tutaj dobrej jakości. Tu na samym dole jeszcze widzimy otwór na nasz główny głośnik. To naprawdę to tyle w temacie, jeśli chodzi tutaj o podstawowe jakieś informacje o tym telefoniku. Teraz sobie jeszcze zobaczymy naszą baterię. Bateria to BA700, taka jest oryginalna bateria w tym telefonie. I tutaj oczywiście nie powinno zabraknąć też microSD, karty pamięci. W tym przypadku telefon obsługuje karty pamięci microSD do 32 GB, ale z tego co pamiętam standardowo to było 2 GB tylko. I pod spodem tutaj pod informacyjną nalepką znajduje się, zobaczymy, Sony Ericsson. Dokładna nazwa tego telefonu to MT11i, ale tak potocznie nazwana jest Neo V. Informacja, w którym roku został wyprodukowany, to 2011, 40 tydzień i tutaj China. No i tu mamy jeszcze dokładne jakieś informacje dodatkowe tego naszego modelu. Teraz sobie nasz telefonik uruchomimy i zobaczymy tutaj jego podstawowe funkcje, jego dzwonki. Tutaj dość ciekawie rozwiązane boczne włączanie naszego telefoniku. Tutaj musiałem nagrywać aż na podłodze, dlatego że słabo mi łapało ostrość, bo jest pochmurno. I jakoś teraz to wyjdzie, ten nasz filmik. Tutaj w miarę Wam pokażę, jak ta Xperia wygląda. Tutaj widzicie Sony, dlatego że Sony tutaj wtedy zmieniało już się z Sony Ericssona na Sony. Tutaj się odczepiło markowo. Sony Xperia. Dość ciekawy telefonik. Tutaj rozmiar wyświetlacza nie wiem jaki jest, ale na pewno powyżej 4, może 4,5, może mniej, ale tutaj dość ciekawie to wygląda. I teraz sobie spójrzmy na ten Android. Tutaj pewnie jest 4.0. Tak on wygląda. Tutaj chciałbym od Was dowiedzieć się o ważnej informacji, bo chciałbym ten model wykorzystywać tutaj do oglądania na przykład filmików na YouTube. Czy jest możliwość odtwarzania filmików na YouTube właśnie z Androida 4.0? Się próbowałem, ale nie mam takiej możliwości już. Spójrzcie sobie, tutaj podłączyłem się pod Wi-Fi, wchodzę sobie w internet, no i niestety zobaczcie, instaluj. Wybieram na przykład sklep. No i szukam sobie na przykład mojej aplikacji. Nie znaleziono niestety żadnego elementu, czyli nie mam takiej możliwości. Tu sobie jeszcze wchodzę w sklep Play. Tutaj poszukam naszego sklepu. Tu jest. No i co ciekawe, tutaj spójrzcie sobie. Tak naprawdę mam bardzo ubogi wybór, jeśli chodzi o aplikacje. Netflix, WhatsApp,
Messenger, no i jeszcze chyba Facebook i tyle tak naprawdę w temacie. Aha, jeszcze Opera, no i takie mam tylko aplikacje, nie mam tutaj w ogóle YouTube'a, a chciałbym na przykład skorzystać z YouTube'a, napiszcie mi, czy jest w ogóle taka możliwość, to bym sobie to chętnie skonfigurował ten telefonik, by działał prawidłowo na YouTubie właśnie. Teraz sobie wchodzimy tutaj w nasze ustawienia. No i tu oczywiście, jak widzicie, obsługuje Wi-Fi, Bluetooth, użycie danych. Tu mamy więcej informacji nasze, tutaj sieci preferowane. Mamy do wyboru 3G samo, GSM, 3G i GSM połączone. Co tu jeszcze ciekawego można, to oczywiście podobnie było jak w tych nowszych, dane pakietowe, roaming, te wszystkie informacje, które powinny być. Teraz sobie może przejdziemy do dzwonków i poszukamy sobie naszych organizacji dzwonków, jakie są zagrania przed producenta, w tym przypadku już Sony, i sobie szukamy od samej góry, czyli cichy. I to wszystkie dźwięki w telefoniku, to jest co wybierać. Jeszcze jedna informacja, jeśli byście chcieli demontaż tego telefoniku, napiszcie, to na pewno zrobię w późniejszym czasie. Tutaj poszukamy sobie jeszcze jakichś dodatkowych informacji. Informacja o naszym telefonie tutaj. O i tu widzimy wersję naszego Androida 4.0.4. No i tu model MT11i. To jest wersja jądra. Tutaj jest ciekawe, chyba tutaj większość osób nie kojarzy tego sposobu tutaj sprawdzenia naszego modelu. Tutaj opcja programisty. Tutaj klikamy sobie 5 razy w numer komplikacji, potem nam wskakuje takie opcje programistyczne. No tego tutaj na telefonie nie ma, tylko trzeba właśnie tam 5 razy kliknąć. I tu mamy dużo takich ciekawych opcji, tak naprawdę to głównie stworzonych dla serwisantów. I tu widzimy na przykład pokaż dotknięcia, albo najważniejsza chyba jest sprawa, jeśli chodzi o serwis. Tutaj lokalizacja naszego wskaźnika. Tu sobie sprawdzamy, czy nasz dotyk działa prawidłowo we wszystkich punktach tego wyświetlacza. Tu spójrzcie, jest taki rysik, który właśnie przejeżdżamy po całym ekranie. I właśnie niedawno to sprawdzałem w moim Huawei P8 Lite, bo mi właśnie dotyk padł w 2 miejscach, no i to się sprawdziło, że w 2 miejscach właśnie
do tych właśnie nie funkcjonowało prawidłowo. I tak to wygląda. No to naprawdę bardzo ciekawe są opcje, ale uważajcie, bo tutaj można strasznie pomieszać w softie i później trzeba od nowa wkonywać właśnie soft, dlatego że coś nie będzie działało prawidłowo. Tutaj uważajcie, bo tutaj dużo takich opcji jest, które mogą zamieszać właśnie w naszym softie. Tak wspominam. No i to wszystko to naprawdę w tym telefonie. Takie podstawowe informacje, najważniejsze myślę. Co tu jeszcze można było dodać? Nasz aparacik jeszcze możemy sprawdzić. Ale tutaj nie mam chyba karty pamięci, więc sobie nie zrobimy zdjęcia. Ale pokażę Wam, jak tutaj wygląda to wszystko. Naprawdę telefon posiada 5 megapikselowy aparacik i robi dobrej jakości zdjęcia. Spójrzcie, jak odbija się moja dłoń tutaj w aparacie, w obiektywie tego telefoniku. Dość fajnie to wygląda, dość jakościowo i dość tutaj żywo. Także telefon daje radę spokojnie tutaj 5 megapikselowym aparacikiem. Także stary, ale jary, tylko szkoda właśnie, że te aplikacje nie chcą działać już. Blokują film specjalny, żeby już nie korzystać z takich telefoników z tego czasu, bo im się to po prostu nie opłaca. Tylko pchają właśnie w rynek jakieś badziewne telefony do 300 do 500 zł. No niestety, takie są teraz czasy. No i to chyba wszystko tak naprawdę. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zapraszam Cię również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sonersonów i innych telefonów klasyczno-dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu Neo V znajdziecie sobie pod tym filmem. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem. Cześć!